Siemanowiera, it's your film chef. Tak więc dzisiaj jem tylko to, co zblenduję i nie będzie to odcinek z cyklu przepisy na pyszne, estetyczne szejki, tylko lecimy z wersją hard. Jest parę zasad, których muszę się trzymać. Oczywiście na każdy posiłek musi być shake. 2. Mają być to stałe posiłki, które zjadłem tego dnia, tylko że zblendowane. 3. Wypełniam aktywność w formie 10 000 kroków lub za każde niezrobione 1000 kroków jest 10 minut cardio. No i wszystkich kalorii ma być dokładnie 3000, czyli takie zapotrzebowanie, jakie aktualnie trzymam. Trzeba naoliwić to krzesło. To jest dziwne wyzwanie, ale bardzo mnie zastanawia, jak wpłynie na samopoczucie, efektywność oraz przede wszystkim jak wpłynie na wagę. Ale zanim sprawdzimy sobie, jaka waga jest na początku tego wyzwania, zostaw polubienie właśnie pod tym filmem oraz suba na tym kanale, żeby w przyszłości nic cię nie ominęło. A waga dzisiejszego dnia pokazuje 84,3 kg. No i jeżeli chodzi o pierwszy posiłek, na który mam ochotę, będą to naleśniki, tylko co dać do środka? Zobaczymy. W sumie to bez różnicy, bo i tak to będę blendował. Dobra, więc składniczki na naleśniki przygotowane. Mąka, mleko, woda, jaja i z tego będzie teraz masa. No i to się nazywa prawdziwa, zajebista masa na naleśniki. Pamiętaj, że patelka zawsze musi być mocno nagrzana. Muszę sprawdzić i upewnić się, czy w ogóle to jest bezpieczne, co robię. Czy to jest niebezpieczne, jakbym zamienił dietę na płynną i wszystko, co normalnie bym jadł, blendowałbym i pił? Przejście na dietę całkowicie płynną może być ryzykowne, jeśli nie zostanie dobrze zaplanowane. Dobra, może po prostu nie powtarzajcie tego challenge'u, a ja jestem osobą profesjonalną. Ciekawe, ile wyjdzie z tej masy naleśników. To masę taką gęstą zrobiłeś. No, się zrobiła taka gęsta. Kurde, to właśnie będzie bardziej takie omletowe chyba, nie? No już nie dolewaj. No nie, już zostawię tak jak jest, będą takie chubby. Szybko się robią. Bang. Ale mięciusie. Szkoda, że będę je pił. Jak zrobię teraz podwójnego flipa, to napisz w komentarzu double flip. Kurde. Był. Do naleśniczków idealnie będzie pasował dżemik. Wzięliśmy sobie malinowy. Też płynny. Wszystko będzie płynne. Ale bym sobie już je zjadł, ale kurczę, no niestety dzisiaj nie można. Dobra, pyk. Żeby wszystko blendować na dzisiejszym odcinku, potrzebuję blender i z pomocą przyszedł mi Blendigo. I to Blendigo jest partnerem dzisiejszego odcinka. Mam tutaj limitowany drop trzeciej, najmocniejszej wersji bezprzewodowego blendera. Na pewno kojarzysz Blendigo z poprzednich odcinków, a dzisiaj przychodzą z limitowanym dropem Moro. Odpakujmy sobie go. Blender ten możesz brać ze sobą wszędzie. Jest wyposażony w technologię Blend Pro, ma jeszcze lepiej zaprojektowane ostrze względem poprzedniej wersji i daje sobie doskonale radę ze wszystkim. Blender możesz ładować wejściem USB-C, a kabel masz w zestawie. Wzór Moro, który tutaj posiadam, jest mocno limitowany i tylko teraz z kodem DROP25 dostajesz minus 25% na całe zamówienie. Osobiście uważam, że jest to najładniejszy wzór, jaki miałem do tej pory, ale zobaczmy, jak poradzi sobie w akcji. Do każdego posiłku będę dodawał wodę, no bo trzeba to z czymś zblendować, a woda jest tutaj podstawą. Zaczniemy od tego. Zagazowały się naleśniczki, bo woda jest gazowana. Pachnie malinko. Do uszu kolejnego. Albo teraz 2. To mi przypomina trochę takie obiadki dla dzieci. Jelly. Muszę dodać więcej wody, bo robi się to po prostu za gęste. Zobaczmy sobie, jakiej to wyszło konsystencji. Ja nie mogę, co jest? To wygląda jak deser lodowy, tylko że to nie jest lód. Jest posmak mąki i dżemu. Zrobiłem błąd, że dałem gazowaną wodę, ale ciekawe jest to, że po prostu pijąc to, czuję naleśniki. I w ogóle zobacz, jak sobie doskonale poradził z blendowaniem tego wszystkiego. Praktycznie idealna papka. Muszę sprawdzić, jak będzie smakował ten naleśnik z wodą niegazowaną. Nie no, takiego odcinka to jeszcze nie miałem. O, ten jest bardziej wodnisty, więc dla mnie im mniej gęsty, tym lepiej. Po prostu jak jest taki gęsty, to już czuję, że taka papa ci przechodzi tutaj. Teraz szybki etap czyszczenia. Zakręcamy. Równie dobrze mógłbym zrobić tylko tak. I już jest bardziej czysty. I już jest czysty, nawet bez płynu. Posiłeczek zjedzony, tak naprawdę powinienem pokazać tutaj. Na razie zauważam, że płynne posiłki sycą o wiele szybciej niż po prostu stałe. Minęła godzinka i momentalnie zrobiłem się głodny, więc to jest bardzo dziwne, że na początku syty, teraz głodny i słuchaj jeszcze to.
Nie wiem, czy ty to słyszysz, bo może się tylko dziwnie ruszałem, ale mega tak mi jeździ woda po brzuchu, bo jednak dużo piłem teraz w tym pierwszym posiłku, no bo trzeba było dodać sporo wody. Teraz trzeba będzie skołować jakiś obiad, więc spadam na zakupy. Mam ochotę dzisiaj na kotleta i ziemniaki, więc będziemy jedli szejka. Pili, nie jedli. Szejka z ziemniaków i kotleta. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Mamy ziemniaczki, 2 razy mięsko w panierce oraz warzywa. Teraz tylko to zblendować. Standardowo woda, ziemniaczki, no i mięsko. Pomidorek, błonnik i ogórek. Doda świeżości. Teraz to jest jak przepis na jakiś shake. Na ten moment bardzo często sikam, więc picie dużej ilości płynów w postaci takich shake'ów ma swoje minusy. Ciekawe jakiego to będzie smaku i który będzie najlepszy z tych wszystkich. Jest świeżość ogórka, ale przede wszystkim czuć panierkę. Ej, spoko! Mogliby pomyśleć o jakimś shake'u o smaku obiadu. To by pasowało. Według mnie mega roboty tutaj zrobił ogórek. I delikatnie chrupka panierka, więc jest to taki shake mięsny stracciatella. No to pora na drugą część posiłeczku. Tym razem najpierw mięsko, pyrki, warzyćka, sałata. Obiadowe połączenie na razie najlepsze. Zobaczymy, czy coś bardziej nas zaskoczy. Ciągle sikam. Bez kitu to jest mega uciążliwe. Chillerka przed telewizorem. Normalnie teraz zjadłbym sobie właśnie o takie kanapeczki. 5 sztuczek, żółty ser, ketchup. Bardzo lubię tak jeść. No ale dzisiaj trzeba je wypić. Będę pił kanapki. Tak, dobrze słyszysz. To co, woda? Dziwne w tym jest to, że mamy w sumie składniki, które de facto lądują w naszym brzuchu tak samo, jakbyśmy wypili czy zjedli je, ale jednak tutaj wchodzi w grę też konsystencja. Jednak same płyny powodują, że może nie jestem jakoś mega głodny, ale mój mózg mówi, że coś tu nie gra i po prostu brakuje mi tej czynności gryzienia, którą naprawdę bardzo, bardzo lubię. Ketchup dałem pikantny, więc jestem ciekaw, jak to będzie smakowało. Druga. Chcę po prostu wyczuć dobrą konsystencję, żeby nie było tak jak w tym pierwszym przypadku, że to był tak po prostu gęsty shake. I też nie chcę tyle pić wody aż, bo po prostu pić z każdą kanapką, jakbym miał sobie robić shake'a, no to po prostu tej wody byłoby dzisiaj naprawdę w brud. I tak będzie, ale byłoby jeszcze więcej. Ale zobacz, jak Blendigo sobie zajebiście daje radę. Czy kanapki, czy naleśniki, czy po prostu inne rzeczy. Blenduje to wszystko na płyn. Dobra, myślę, że 3 kanapki będą idealne. No ten najsłabszy shake. Szczerze, to już nawet naleśniki były lepsze. Nie czuć nawet tego ketchupu nic, ale czuć chleb i to mocno czuć chleb. Taką, po prostu czuję, jakbym pił taką zawiesinę z mąką. W kolejnym posiłku będę starał się dobić trochę białka i spróbujemy zrobić coś na słodko, bo zauważyłem, że shake'i z dodatkiem chleba, mąki lub czegoś takiego wychodzą średnie. Okej. Zaraz dokończę chyba drugą butelkę wody dzisiaj. Te shake'i po prostu mają taki cierpki posmak. Wyobraźcie sobie teraz, że macie taką sytuację, że na przykład nie możecie gryźć, bo macie coś ze szczęką i musicie tylko w takiej formie pić wszystkie posiłki. No to myślę, że na dłuższy czas byłby to niezły hardcore i na czas tego okresu pewnie trzeba byłoby się pożegnać ze smakiem. W takiej formie kanapeczki one są pyszne, a w takiej formie kanapeczki no to już pyszne nie są. Ostatni łyczek. Pora porobić sobie troszkę kroczków. Fajna aktywność. To jest boksowanie na gruszce, bardzo łatwo nabija się kroki. Jeżeli chodzi o mój poziom energetyczny, to widzę, że on teraz spada w dół. Wcześniej było dobrze. Myślę, że to jedzenie w postaci płynnej szybciej się trawi, szybciej przyswaja się do komórek i później szybciej trafia do kanalizacji. Teraz pora na potreningowy posiłek. Z reguły robię tak, że biorę sobie mleczko, miareczka odżywki białkowej. Tutaj, żeby uzupełnić kalorie, damy sobie 2. I to z reguły robię w takiej standardowej formie shake. A do tego sobie jeszcze wyczaiłem w Biedrze taką babeczkę od Łowicza. Mega truskawkowo. Shake dajemy na dno blenderka, a babeczkę dajemy do środeczka.
To wydaje mi się, że będzie najprzyjemniejszy posiłek dotychczas. No bo tak można powiedzieć, że to jest taki słodki shake. Mamy babeczkę, mamy białeczko, mamy mleczko, więc to nawet będzie zjadliwe. Pora sobie luknąć, jak to wyszło i jakiej konsystencji będzie ten shake. Nie no, klasa, zobacz. Nie no, Blendigo, powiem ci, że my robimy mega robotę. Co do grama wszystko jest zblendowane elegancko, a ten wzór Moro mega męski. Ej, pierwszy raz na tym odcinku mam tak, że po prostu smakuje mi to, co piję. Jeżeli chcesz sobie spróbować czegoś takiego, babeczka, taka słodka, białko, mleko i wychodzi naprawdę petarda posiłeczek. Cieszę się, że chociaż jeden posiłek jest taki, jaki powinien być. Dobry. Patrz, tutaj został odblokowany nowy pokój w tym domu. Jest ciemno, ale jak zaświecę, będzie jasno. Ogólnie ten pokój przez większość czasu był wyłączony z użytku z racji tego, że on służył jako taki pokój magazynowy, czyli tutaj trafiało wszystko, czego nie chciało się trzymać na chacie, ale w końcu przyszedł moment, żeby ten pokój opróżnić i jeszcze szafa stoi. No i tak się składa, że tutaj będzie przeniesiona sypialnia, a w sypialni aktualnej powstanie moje biuro, więc już wkrótce na kanale zobaczysz nowe tło, jak będę realizował takie filmy typu testy przy stole i tak dalej, to wtedy ten pokój będzie wykorzystywany. No a po spacerku praktycznie już jest 10 000 kroków. Godzina 23:04, jestem mega głodny, ale totalnie nie chce mi się jeść, bo wiem, co mnie czeka, bo chciałem na kolacji dzisiaj zjeść sobie McDonalda, a McDonald w shake'u to może być straszne. Podjeżdżamy pod Maczka. Ogólnie czekaliśmy pół godziny w tym maku i co się okazało? Nie wiem, co się okazało, bo jeszcze nie dotarliśmy do zamówienia, więc stwierdziłem, że jadę do kolejnego. Mamy za chwilę północ, a ja nadal jeszcze nie mam swojego ostatniego posiłku, który dobije mi 3000 kalorii. No to jadę do kolejnego maka, może tam mi się poszczęści, bo w tym po prostu, nie wiem, czy jakaś awaria, ale po prostu stało tyle samochodów i nikt nie został obsłużony. Dobra, podjechaliśmy pod kolejnego maka, może tu się uda. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mamy przerwę techniczną na linii Drive'a, zapraszam do środka restauracji. Dziękuję, dobrze. Dobra, przejdźmy do tego ostatniego posiłku, jestem tak śpiący, mamy godzinę 00:36, już mi się nawet załączył tryb sen na zegarku. 10 000 kroków zrobione, ale już ci w sumie nie pokażę, bo wyzerowało się po północy. Zamówiłem sobie kolkę, frytki i cheeseburgera, tak dobijamy 3000 kalorii. 153 gramy białka, około 120 gramów tłuszczu i około 350 gramów węglowodanów. 3000 kalorii i nawet dobiliśmy białko dzisiaj, więc jest fajnie, a ten posiłek, uwaga, ten posiłek z Maczka ma 635 kalorii około, zamiast wody mamy kolę, jest oczywiście blender, frytki do środka, ja pierdzielę. Będzie tak, po północy jeszcze takich dziwnych rzeczy nie robiłem, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, cheeseburgerek, podzielimy go na party z ogórkiem. Nice. Dolejemy jeszcze kolki. Przypominam ci o kodzie DROP25 na limitowany Blendigo. Śpiesz się, bo jest naprawdę mocno limitowana ilość sztuk. Jak widzisz, blender działa wszędzie, możesz go brać ze sobą. I fajne jest to, że przez to, że ma ładowanie USB-C, nawet możesz podładować go w samochodzie. Ale ten jest tak naładowany, że nie trzeba. O, gazowane, zapomniałem, że kola jest gazowana. Najgorzej to pachnie z wszystkich. Gazowana kola o smaku maka. Nieźle, nieźle. Powiem ci tak, przynajmniej dobrze zblendowane. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądać waga po... Mi już odwala. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądać waga następnego dnia oraz po dzisiejszym dniu. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądać waga. Ja pierdzielę, co się dzieje? Piję o północy McDonalda blendowanego w samochodzie. Czy ktoś mnie uratuje z tego filmu dzisiaj? Czym się zajmuje pana firma? Blendujemy posiłki z McDonalda w samochodzie o północy. Jestem ciekaw, jak będzie się prezentować waga na końcu tego dnia, w sumie na początku, bo jest następny dzień. Sprawdźmy sobie wagę.